Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym dniu z Chiang Mai. Chcieliśmy wynająć skuter. Żeby pojechać na Sticky Waterfall. Zobaczymy, czy go wynajmiemy w końcu, czy nie, bo jeśli będzie tak przekropnie, no to po prostu dojedziemy mokrzy, nie? Temperatura jest bardzo wysoka, więc jest bardzo okej, w sensie, że jest ciepło, bo jest średnio tak, że polewa raz dziennie przez godzinę, dwie, a potem i już jest gitarka. A na razie szukamy po prostu miejscówki na śniadanie. Co to jest? Trafiliśmy na targ i kupiliśmy dwie rzeczy na śniadanie. Mango sticky rice, nasze ulubione, tylko tu jest taka potężna porcja. I drugie jakieś mięsko z ryżem i jajkiem, więc będziemy próbować zaraz. Na śniadanie wjechały dwa dania. Mango sticky rice, drugie to mięsko z jajkiem i ryżem. Coś wspaniałego. Zapłaciliśmy łącznie za to wszystko 70 batów, jak dobrze pamiętam. Także mega niska cena. Wydaje mi się, że to targ jest bardziej przeznaczony nie dla turystów, a dla lokalnych, więc super sprawa. I zaszliśmy do jednego miejsca z wypożyczalnią skuterków. Jest tutaj gdzieś ta nasza miejscowa. I co się okazuje? Ogólnie skuter jest bardzo tani, bo pan chciał za wypożyczenie tego skutera tylko 200 batów, ale jest jedna rzecz, która mi się tu bardzo nie podobała, a mianowicie zostawienie paszportu, tak, że nie musimy wtedy płacić kaucji. Pan to tłumaczy tym, żebyśmy mu skutera nie ukradli i sobie nie pojechali nie wiadomo gdzie, a jak chcemy zostawić kopię paszportu, to kaucja wynosi 3000 batów. I teraz znamy historię już od innych osób, że takie coś może się skończyć tym, że my przyjedziemy, skuter będzie w nienaruszonym stanie, ale pan nam zacznie wyliczać i pokazywać, że tu jest źle, to zepsuliśmy i tak dalej, więc po prostu szukamy jakiejś polecanej wypożyczalni, w których nie robią takich numerów, wezmą kopię paszportu i wszystko jest ok. Ja ich rozumiem, że chcą się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy, że tak powiem, nic nie nabroili, w sensie, żebyśmy oddali sprawny motor. I ja też pożyczając taki skuter chciałbym, aby wrócił do mnie w pełni sprawny i niezniszczony, bo wiadomo, że to wszystko kosztuje. No ale na razie mamy takie, że trzeba poszukać kogoś, kto zrobi z nami lepszego deala niż zostawienie paszportu. Wydarzyła się ciekawa sytuacja, bo właśnie rozmawialiśmy tutaj z panem właścicielem i przyszedł do nas i powiedział, że mamy 340 batów zwrotu, ponieważ chcieliśmy inny pokój i on po prostu zrobił nam sam refund, nie? Że na zasadzie zwrotu środków, więc Bo bardzo ten, fajna sytuacja. Jesteśmy, jest tańszy o tyle przez te dni, które wynajmowaliśmy, więc w sumie mamy na skuter na jeden dzień. Dokładnie, bo chodziło o to, że tam jest łazienka, w sensie w pokoju, a tutaj trzeba iść po prostu po schodkach na górę, co uważam za lepszą opcję, bo te łazienki, które są otwarte, po prostu są lepsze, bo są przewiewne i ten grzyb się nie łapie, nie? Po prostu tej ściany, tylko one w miarę szybko wysychają, a tutaj było po prostu ceglasto i zamknięte, nie? I też Więc mam wrażenie, spoko. że te łazienki na górze są czystsze, więc też plus dla nas. I prysznic jest osobno, a nie prysznic jest w łazience, gdzie macie kibelek i tam jest taka kotarka, ale wszędzie się leje woda generalnie. Więc ten prysznic jest tak jakby w kibelku, nie? To jest ciekawe rozwiązanie. Właśnie doładowaliśmy drugi telefon, bo okazało się, że w pierwszym 7-Eleven, które spotkaliśmy i doładowaliśmy za 120 batów, niestety, ale ten internet nie był nielimitowany, już się skończył, po prostu odcięło. Możesz przeglądać Facebooka, możesz przeglądać Instagrama, ale jak się chce coś zrobić, to na przykład mapy googlowskie już nie chodzą, nie? Więc teraz doładowaliśmy za 200 batów na 30 dni nielimitowany internet z sieci True Mobile i w sumie polecam tą sieć, bo działa bardzo dobrze.
I najlepszym rozwiązaniem to jest wpisać poprzez słownik z polskiego na tajski i pokazać pani. Bo często jest tak, że mówimy coś po angielsku i oni, nie wiem, czy nie chcąc nas urazić, mówią tak, że kumają, a potem się okazuje, że jednak nie kumają. Także myśmy już sprawdzili, 200 batów, 30 dni, nielimitowany internet. Uważam to za świetną opcję i mamy teraz na 2 telefonach, także jest już wszystko okejka. I szukamy właśnie dalej skutera i już znaleźliśmy odpowiednią firmę. Idziemy się zapytać, czy możemy tam pożyczyć w weekend. Jeśli nie, to prawdopodobnie teraz pożyczymy na dzisiaj, bo dzień jest taki, że troszkę pada, troszkę nie pada, troszkę pada, troszkę nie pada, więc jest tak przekropnie. Trafiliśmy tutaj do takiego sklepu z pocztówkami i różnymi fajnymi pamiątkami, które można przywieźć. Pani ma tutaj ceny wszędzie porozpisywane, co jest w sumie trochę rzadkością. I takie tutaj pocztóweczki. No, wygląda to całkiem dobrze. Kartki zakupione. Pani nam je zapakowała w taki papier i szukamy właśnie poczty, żeby wypisać nasze kartki, no i je wysłać. Na początek wysyłamy 2. Jestem ciekaw, czy w ogóle dojdą, a jeśli tak, to jak długo to będzie wszystko trwało? Czy Poczta Polska da radę i w ostatnim etapie dowiezie je do właścicieli? Zobaczymy. Tak wygląda poczta. Dotarliśmy. Trochę znajome chyba kolory. I będziemy zaraz wypisywać nasze pocztówki. Tutaj sobie można please take a quick card. Aha, czyli mamy tradycyjnie, że można sobie bilecik wybrać, ale my musimy pierwsze wypisać to wszystko. A tutaj pocztóweczka pójdzie do jednej dobrej duszy, która nam pomogła, a taka pójdzie do drugiej dobrej duszy. Czasem warto być dobrym, bo dobro wraca. Pocztówki mamy już wypisane i gotowe do wysłania. Jeszcze raz dziękujemy tym dobrym duszyczkom. Dobra, skoro pocztówki już wysłane, to teraz przyszliśmy na taki główny plac tutaj, gdzie znajdują się 3 króli. Tylko to są trochę inni 3 królowie niż u nas w Polsce, bo u nas w Polsce też jest święto 3 króli, ale to wygląda tutaj zupełnie inaczej. Już się zbliżamy do tego pomnika. Dobra, dotarliśmy na nową miejscówkę. Wygląda ona w ten sposób. Tu jest takie muzeum, po prostu, świątyni. Please take off shoes, jeśli chcemy zobaczyć w środku. No, z zewnątrz to wygląda piekielnie dobrze. Właśnie przed chwilą Asia zamówiła sobie jedno, co to jest? Smoothie, tak? Jedno smoothie z mango, zapłaciła 30 batów, a popatrzcie sobie, ile kosztują kawy. Po prostu kawa jest tutaj droga, bo znaczy droga, no relatywnie droga. Oczywiście, że to nie jest wakacje w Sopocie i nie kosztuje 20 zł, ale jednak w stosunku do innych napoi to mają dość drogą tą kawę. Coś dla fanów starych aparatów. Proszę bardzo, jakie tutaj pan ma sprzęty. No mega sprawa. Jak widzicie, wszędzie dostępne jest tutaj ziółko, także można dostać praktycznie w każdym barze. I tak wygląda sobie taki przepiękny sklepik tutaj z różnymi ubraniami. A tutaj oczywiście do dostania przeróżnego rodzaju susz. Także
Tutaj mamy co nazwy i tutaj jaki efekt wywołuje, także bardzo ciekawie rozpisane. I wszystko wskazuje na to, że tutaj pani szyje te rzeczy na miejscu, albo przynajmniej w jakiś sposób dekoruje albo poprawia. Wygląda to przedobrze. Właśnie jesteśmy na terenie kolejnej świątyni. W ogóle tą ulicę tutaj główną w Chiang Mai chyba można by było nazwać świątynią, ulicą świątyń. Ze względu na to, że znajduje się tu jedna obok drugiej świątyni. Byliśmy na początku w najbardziej odwiedzanej świątyni, teraz jesteśmy tutaj. No, robią wrażenie te wszystkie świątynie, zdobienia, majestat tego. No i tak jak wszędzie, do tych świątyń wchodzimy oczywiście bez butów. Tutaj mamy szkołę i sterowanie ruchem. Pani tutaj przepuszcza uczniów na przejściu, tak żeby po prostu wszystko odbywało się bezpiecznie, więc bardzo dobry motyw. Tutaj proszę bardzo, jak są ubrani, jakie mają fajne mundurki. Jest zatrzymywanie ruchu, jest czerwona flaga, że nie można teraz przejść i proszę bardzo, przechodzą. Mega dobrze oznaczeni, jest gwizdek, można jechać dalej. Nie jestem pewien, ale widzę znaczek USDT, co oznaczałoby, że można tutaj wymienić kryptowaluty na baty. To jest bardzo, bardzo ciekawe, jeśli tak faktycznie jest. Patrzcie, jakie tutaj fajne rzeczy są skórzane, jak to przepięknie wszystko wygląda. Mam wrażenie, że jest to robione ręcznie. A my lecimy teraz do sklepu kosmetycznego w poszukiwaniu odżywki do włosów. Idealnie, jeśli będą do włosów kręconych. Zrobiliśmy zakupy i stwierdzamy jednogłośnie, bo jest nas tylko 2 osoby, że idziemy do parku. Trochę się wychillować. Dzisiaj był taki... No taki był dzień dzisiaj, nie? Jakby dużo emocji było, dużo rzeczy się działo, więc trzeba po prostu trochę zwolnić, bo jutro czeka nas szalony dzień. A jutro mamy mega plany. Już zarezerwowaliśmy jedną rzecz, ale jeszcze wam nie powiemy, co będziemy jutro robić. Dokładnie. Ale to będzie petarda, więc jutro rano startujemy, przyjeżdża po nas transport. Wózka, dokładnie. Tak. I będziemy robić coś fajnego. Dokładnie tak. Oczywiście będzie z tego pełna relacja, bo jak żeby inaczej. Chcemy po prostu dokumentować tutaj te rzeczy. Mam ogromną prośbę w tym momencie. Jeśli podoba Ci się ten materiał, zostaw komentarz dla zasięgu. Może to być super, może to być fajnie, może być to cokolwiek, ale mam ogromną prośbę, zostaw komentarz dla zasięgu, bo chcielibyśmy, aby nasze filmy dotarły do większej ilości osób. Może ktoś będzie chciał odwiedzić Bangkok, może ktoś będzie chciał odwiedzić Chiang Mai lub inne destynacje, do których się wybieramy, a jeszcze ich nie zdradzimy. No to po prostu będzie nam miło, jak dotrze to do większej ilości osób.
Tak, na koniec dnia dotarliśmy jeszcze do parku. Pada sobie delikatnie deszcz, także warunki są wręcz, bym powiedział, idealne. Park jest bardzo mały, z oczkiem wodnym, także znajduje się on niedaleko tej świątyni, którą przed chwilą odwiedziliśmy, więc już uważam, że jest warty, żeby sobie podejść tutaj, bo jest takie fajne miejsce do chillowania. Na wejściu była siłownia, teraz tutaj idziemy, tu jest jakiś taki ogród fajny z żarówami. Piękne miejsce. Myślę, że jeszcze wrócimy tutaj skuterem w dzień, bo jest naprawdę taki, czuć ten vibe tego miejsca, taki bardzo pozytywny. Także na dzisiaj kończymy i pa!